Królewskie wesela są przesiąknięte tradycją. To wielkie wydarzenia, które łączą w sobie królewskość, tradycje i wartości Starego Świata. To wszystko wkrótce się zmieni, ponieważ książę Harry idzie własną drogą. Zarówno książę Karol, jak i książę William wybrali na żony brytyjskie księżniczki. Książę Harry wybrał inaczej. Niezależną, pewną siebie i powalająco piękną Amerykankę Meghan Markle. Jesteśmy podekscytowani i zachwyceni. William i ja jesteśmy zachwyceni. Królowa jest zadowolona, inaczej nie udzieliłaby zgody. Ten związek z Meghan Markle zmierzał do ołtarza. Patrzymy, jak księcia Harry'ego i Meghan połączył burzliwy romans. Nie chodzi o protokół ani o rodzinę, tylko o dwoje zakochanych ludzi. To zawsze miłe, gdy ktoś fajny zakochuje się i zaręcza. Bardzo się cieszę. To była wspaniała niespodzianka. Było słodko, naturalnie i romantycznie. Przyklęknął. Pokażemy wam przygotowania z komentarzami ekspertów. Od miejsca ślubu po tort. Przeanalizujemy i porównamy wcześniejsze królewskie śluby do ślubu Harry'ego i Meghan. Będziemy świętować ich wielki dzień i rozmawiać o przyszłości tej bajkowej pary. Może i Meghan nie ma odpowiedniego pochodzenia, ale Brytyjczycy i książę ją pokochali. Harry i Meghan. Współczesny romans królewski. Wiadomość o Meghan, aktorce i nowej ukochanej księcia Harry'ego zatrzęsła królewskimi fundamentami i przyciągnęła prasę. Ten związek z Meghan Markle zmierzał do ołtarza. Nigdy nie widziano Harry'ego tak zakochanego, tak zapatrzonego i tak szczęśliwego. Wobec braku zaprzeczeń ze strony Pałacu Kensington czy królewskich informatorów, świat wiedział, że książę myśli poważnie o swojej nowej miłości. To niesamowita historia miłosna. Amerykańska aktorka poznaje księcia. Zaczęła się lawina pytań o ten romans. Gdzie się poznali? Kiedy? A przede wszystkim, kim jest panna Markle? Meghan pochodzi z niezamożnej rodziny. Jej rodzice poznali się, gdy miała 6 lat. Meghan jest jedną z nas. Zaczynała jako prawdziwa dziewczyna z Los Angeles. Meghan Markle jest bardzo wyjątkową, zaangażowaną kobietą. Jest bystra, szczera i elokwentna. Jest jedną z tych, w której ludzie zakochują się od pierwszego wejrzenia. Odnosząca sukcesy aktorka i filantropka bezproblemowo radziła sobie ze spekulacjami na temat jej romansu. Meghan Markle wzbudza większe zainteresowanie niż żona Williama, Kate, z powodu amerykańskiego pochodzenia, rozwodu oraz kariery aktorskiej. Była aktorką przez wiele lat. Stała się gwiazdą. Mogła zostać gwiazdą Hollywood. Związek rósł w siłę, a ogłoszone w listopadzie 2017 roku zaręczyny nie były zaskoczeniem. Wszyscy je świętowali. Wszyscy cieszyli się z napływu nowej krwi do rodziny królewskiej. Oraz, że kochany książę po ciężkich emocjonalnie latach znalazł miłość życia. Książę Harry, nazywany Dzikim Księciem, urodził się i dorastał pod ścisłą kontrolą światowych mediów. Pamiętam pierwszy dzień w Sandringham House w Norfolk, jednym z pałaców królowej. Wszedłem do tego białego królewskiego pokoju. Lokaj powiedział: to inspektor Worf, proszę pani, z Londynu. Odpowiedziała: Hen, nie zazdroszczę ci opieki nad moimi dziećmi. Potrafią być cholernie uciążliwe. W tym momencie Harry bawił się wazonem na małym stoliku, a William próbował grać na pianinie. Odwrócił się i powiedział: nie, nie jesteśmy, prawda, Harry?
Harry burknął coś jak to 3-latek, spadł ze stolika, a z nim wazon, który rozbił się o podłogę. Szybko się podniósł i wybiegli. Diana zawołała: chodźcie tu obaj, i wybiegła z pokoju. Pełnił swoje pierwsze królewskie obowiązki jako małe dziecko i prawie pogrążył się w skandalu jako młodzieniec. Wszystko to zanim doświadczył okrucieństw wojny, służąc w brytyjskiej armii. Pamiętam go jako 3-latka. Zawsze był ubrany w khaki, czekał, by zostać żołnierzem. Miał pełne wsparcie od obojga rodziców. Przyjechałem tu w Wigilię. Większość była dość niezadowolona, że tu jestem, ponieważ nic się nie działo przez kilka pierwszych dni. Teraz wszystko znów nabiera tempa. Osiągnął to. Dostał się do Akademii Wojskowej w Sandhurst. Stoczył swą bitwę w Afganistanie. Zrozumiał, że życie w armii nie jest na zawsze ze względu na ryzyko. Musiał mieć ochronę w Afganistanie. Po pierwszej i drugiej wyprawie zdał sobie sprawę, że nie może tego uzasadnić. Jedyną rzeczą, która go osłabiała, był fakt, że był członkiem rodziny królewskiej. Nie ma wątpliwości, że najbardziej bolesnym wydarzeniem w życiu młodego księcia była śmierć jego matki w 1997 roku. Świat patrzył na 12-letniego Harry'ego idącego za trumną swojej matki. Wiele osób na całym świecie darzy Harry'ego sympatią. Mają w pamięci jego obraz idącego za trumną. Książę Harry, aktywista na rzecz zdrowia psychicznego, wyjawił, że po stracie, która zmieniła jego życie, nastąpiły lata chaosu. Harry pochodzi z rozbitej rodziny. Przyznał się do problemów psychicznych spowodowanych śmiercią matki. Przyznanie się i zrobienie czegoś z tym zajęło mu 20 lat. Zagubił się, a oglądał to cały świat. Nazistowski kostium założony na bal przebierańców, rasistowskie przezwiska nadawane kadetom z Sandhurst czy bilard ze striptizem w Las Vegas i nagie zdjęcia. Harry bardzo wydoroślał w ciągu ostatnich kilku lat. Jeśli przypomnimy sobie, jaki styl życia prowadził, na jakie imprezy chodził i te zdjęcia, które były co najmniej niepożądane. Nawet królowa była tym zaniepokojona. Przez te wszystkie lata oglądaliśmy zmagania Harry'ego, niezależnie od tego, czy to przez narkotyki, czy inne rzeczy. Zachowywał się jak większość młodych, tylko jego błędy były publiczne. Był typowym nastolatkiem, typowym 20-kilkulatkiem, ale wszystko robił na oczach całego świata. Nawet przeprosiny były krytykowane i oceniane. Stało się jasne, że to nie był zwykły nastoletni bunt. Harry cierpiał. Harry jest pod wieloma względami kopią swojej matki. Jego życie wiąże się ze swego rodzaju ryzykiem. Lubi żartować, popełnia błędy, ale się na nich uczy. Ludzie dali mu w przeszłości po uszach za rzeczy, które według niektórych skompromitowały rodzinę królewską, ale nauczył się na swoich błędach. I to daje mu tę normalność. Słowo, którego często używała Diana. Chcę, żeby moje dzieci były normalne. Chcę być normalna. Kto wie, jak wyglądałby świat, gdyby ona wciąż żyła. Pojawiają się różne myśli i emocje. Zwłaszcza, że byłem tu ostatnio w 1993 roku. Biegałem z Kaczorem Donaldem i wszystkimi tymi postaciami. A teraz wróciłem tutaj jako 31-latek i robię co mogę, by była ze mnie dumna. Przemiana Harry'ego była niezwykła. Jego życie obierało naprawdę wiele różnych ścieżek. Wpadał w kłopoty za picie alkoholu będąc nieletnim, palenie marihuany, nazistowskie przebrania, czy gdy skończył nago w Las Vegas. Za każdym razem ludzie mu wybaczali, bo był im bliski. Chyba nikt nigdy nie zapomni tego uderzającego i szczerego obrazu, gdy szedł za trumną matki.
Miał 12 lat, gdy ją stracił. Książę Harry odnalazł motywację do zmian dzięki bezwarunkowemu wsparciu swojego brata, księcia Williama. Był wobec niego bardzo szczery, a tego właśnie Harry potrzebował. Pośród zawirowań związanych z żałobą, dorastaniem i życiem królewskim wpływ pasji Diany do pracy humanitarnej, zwłaszcza na rzecz walki z HIV, pozostał z Harrym. Po wizycie w Lesotho Harry i książę Seiso z Lesotho założyli organizację Sente Bali w 2016 roku. Początki tej organizacji charytatywnej sięgają 2006 roku i zostały zapoczątkowane przez księcia Harego i księcia Seiso z Lesotho po wizycie Harego w 2004 roku. W Lesotho jest tak wiele bezbronnych dzieci. To bardzo biedny kraj, mocno dotknięty epidemią HIV i AIDS. 1 na 3 dzieci zostało osierocone w wyniku epidemii. To tam, w górach, pielęgniarki, wolontariuszki jeżdżą po domach, aby pomóc chorym. Nie tylko dzieciom, ale też osobom starszym, które umierają na AIDS w swoich łóżkach, bez dostępu do szpitala czy kliniki. Sente Bali oznacza „nie zapomnij mnie” w języku Lesotho. Zostało wybrane, by reprezentować zmarłe matki obu książąt. Praca, którą wykonujemy w Lesotho i Botswanie, a wkrótce także w Malawi, ma na celu zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci żyjących z HIV. Aby mogły dowiedzieć się więcej o życiu z HIV, budować pewność siebie i odporność. Dlaczego Lesotho? Ponieważ tam był i widział, w jakiej sytuacji znajdowali się niektórzy młodzi ludzie. Po prostu na to zareagował. Oczywiście wynika to z zainteresowania, wsparcia i naśladowania jego matki, która zaczęła przełamywać stygmatyzację osób z HIV. Pytałem znajomych, dokąd pojechać. Chciałem kontynuować to, co zaczęła moja matka. Czy jest na to lepsze miejsce niż to? Jest tu dużo dzieci, problem z AIDS. Ona na pewno znała to miejsce, a my próbujemy zacząć coś nieco nowego. Upamiętniając matkę, księżniczkę ludu, praca humanitarna ma kluczowe znaczenie dla roli księcia Harego jako członka rodziny królewskiej. Książę Harry był bardzo zaangażowany charytatywnie od samego początku. Bierze udział w spotkaniach zarządu, zatwierdza strategię. Dodatkowo uwielbia pracę w terenie, ma ogromną empatię do młodych ludzi i dzieci, przyciąga ich. Widzieliśmy go z siostrzeńcami. Widzieliśmy go z dziećmi w Lesotho, w szpitalach dziecięcych, przedszkolach, szkołach. Widzieliśmy go z ludźmi na igrzyskach niezwyciężonych. Jest bardzo towarzyski, ale w jego życiu czegoś brakuje. Sotna natura Harego zawsze zdobywała serca, nawet gdy zmagał się z wewnętrznymi trudnościami. Surowy wygląd i czarujący sposób bycia księcia przyciągały kobiety. Chelsea Davy była dziewczyną księcia Harego w latach 2004-2011. To był długi związek, który jednak się skończył. Nie sądzę, aby Chelsea była przygotowana na takie życie. Czasami moment po prostu nie jest odpowiedni. W 2012 roku jego randki znów się zakończyły, gdy jego kuzynka, księżniczka Eugenie, przedstawiła mu Cressidę Bonas. Była aktorką, ale chciała to rzucić. Ich związek zakończył się w 2014 roku, kiedy królewskie życie publiczne przytłoczyło Cressidę. Były momenty, kiedy ludzie myśleli, że się zaręczą, ale żadna z tych dziewczyn nie wytrzymała presji bycia dziewczyną księcia. Nie chciały takiej ingerencji w życie prywatne. Nie były gotowe na takie poświęcenie. Dzięki wzlotom i upadkom książę mógł odnaleźć siebie oraz swoją bratnią duszę. W 2016 roku przyjaciółka z Toronto przedstawiła księciu Meghan Markle. Wszechświat wiedział, że to ten moment. Niewiele o nim wiedziałam. Jedyne, o co ją spytałam, gdy chciała nas umówić, to czy jest miły.
Odnosząca sukcesy aktorka i znana działaczka społeczna, 36-letnia Meghan jest przyzwyczajona do życia w blasku reflektorów. Ale zaręczyny z księciem wywołały eskalację uwagi mediów, jakiej wcześniej nie doświadczyła. To jak bajka. Kolejny fantastyczny królewski ślub, który zainspiruje naród. Niestety radość z nadchodzącego małżeństwa była mącona przez media, odkąd pojawiły się informacje o ich związku. Trudnością w ich związku było to, że ona była znaną aktorką. Kiedy ich związek został ujawniony w gazetach, promowała kolekcję ubrań dla Reitmansa. Miała udzielać wywiadów na temat ubrań, ale ludzie chcieli rozmawiać o księciu Harrym. Myślę, że szybko zrozumieli, zwłaszcza w pałacu, że istnieje konflikt interesów. Dlatego mniej udziela się na Instagramie, porzuciła swój blog lifestyle'owy i karierę aktorki. Wszystko to, by poślubić Harry'ego. Musi ostrożnie dobierać treści do social mediów. Królewska zasada zabrania robienia selfie. Mogliśmy to zauważyć pierwszego dnia jej pobytu w Nottingham. Podczas zdjęć z ludźmi pokazała, że nie może sobie pozwolić na selfie. Markle jest Amerykanką mieszanego pochodzenia, aktorką i rozwódką. I chociaż większość ludzi uważa ten związek za odświeżającą refleksję na temat tego, co powinien odzwierciedlać XXI wiek, Markle stała się obiektem bigoteryjnych, rasistowskich obelg złowrogich mediów. Ludzie błędnie myślą, że skoro pracowałam w przemyśle rozrywkowym, powinnam być do tego przyzwyczajona. I chociaż występowałam w serialu przez 6 lat, a także wcześniej, nigdy nie byłam częścią kultury tabloidowej, częścią popkultury. Meghan czuła, że brytyjska prasa chce ją dopaść. Nie sądzę, że prasa chciała ją dopaść, raczej chcieli się jak najwięcej dowiedzieć. Nagabywali jej byłego męża, zadawali pytania matce, kontaktowali się z przyjaciółmi. Nie poznałam go, ale rozmawiałam z Meg parę razy. Są tacy szczęśliwi i zakochani. To nie jest miłe doświadczenie. Harry zawsze o tym mówił. To doświadczenie, które natychmiast odstrasza potencjalną dziewczynę. Granica między życiem prywatnym a publicznym praktycznie zanika. Będziemy robić, co w naszej mocy, by mieć pewność, że istnieje. Próbowałem cię ostrzec, ale myślę, że oboje byliśmy całkowicie zaskoczeni reakcją. Internetowi trolle ruszyli. Rozpoczął się wysyp seksistowskich i zajadłych artykułów. Ten brak przyzwoitości sprawił, że wszyscy zaczęli dostrzegać podobieństwo między Meghan a księżną Dianą. Niektórzy uważają, że paparazzi przyczynili się do jej śmierci. Ludzie, którzy spowodowali wypadek, robili zdjęcia zamiast pomagać, a potem te zdjęcia trafiły do serwisów informacyjnych w Anglii. To było przed mediami społecznościowymi. Prawdziwymi paparazzi byli faceci z aparatem na szyi. Odkąd mamy media społecznościowe, każdy ze smartfonem jest potencjalnym paparazzo. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że choć brzmi to teraz naiwnie, nie miałam pojęcia, jak to będzie. Teraz to nie jest tylko telewizja. Będziemy oglądać ludzi poprzez media społecznościowe, Instagrama, Twittera, Snapchata czy Facebooka, by poznać ich opinie. Dawniej, za czasów Diany, swoje opinie wydawali korespondent rodziny królewskiej czy ekspert modowy. Teraz mamy miliony opinii ludzi. Nie tak dawno temu Kate Middleton przeszła podobne zlustrowanie i musiała podjąć kroki, aby się chronić. Ale jest rok 2018. Panna Markle jest zaręczona z mężczyzną, który dobrze wie, jakie szkody mogą wyrządzić media.
Myślę, że Harry jest prawdopodobnie dość spokojny podczas całej tej drogi. Sam tego doświadczył. Nigdy nie był gotowy do życia pod obserwacją. Myślę, że dzięki temu był świetnym trenerem dla Meghan. Przygotował ją na to. To nie tylko kwestia kariery. Meghan będzie musiała dowiedzieć się, kim naprawdę są jej przyjaciele, nauczyć się, komu może zaufać, przyzwyczaić do całodobowej ochrony. Będzie musiała przyzwyczaić się do wszystkiego, od tego, co nosi, do tego, z kim się spotyka, do bycia fotografowaną praktycznie w każdej sytuacji. Możesz mieć tyle rozmów, ile chcesz, przygotowywać najlepiej, jak umiesz, ale i tak nie byliśmy przygotowani na to, co się stało. To zabawne, bo Harry może się do tego odnieść. 3-4 lata temu prowadził fałszywe konto na Facebooku i tak poznał dziewczyny w Vegas, jako Spike Wells. Pałac musiał to zakończyć. Tym razem odpowiedź pałacu była szybka i bezpośrednia w obronie Meghan. Wywołali media i zakończyli trolling. Jednak dla Meghan było to codziennością po doświadczeniach w Hollywood. Potrafiła poradzić sobie z negatywnymi komentarzami w sieci. Była profesjonalna w kontaktach z paparazzi i mediami. Myślę, że reakcja na Meghan w prasie jest coraz lepsza, choć zaczęło się brzydko. Prasa w Wielkiej Brytanii mocno ją potraktowała. Meghan wspomniała to podczas wywiadu z Harrym. Powiedziała, już nawet tego nie czytam. Oberwaliśmy na tyle mocno na początku, że zdecydowałam się nie czytać już nic. Ani negatywnego, ani pozytywnego. Meghan jest przyzwyczajona do tabloidów. Znaczenie ma tu fakt, że była modelką. Była aktorką z dobrze zapowiadającą się karierą. Prawdopodobnie żałuje kilku rzeczy z przeszłości. Była mężatką i się rozwiodła. Już wtedy była na nagłówkach gazet, więc teraz raczej nic jej nie powstrzyma. Uważamy, że Meghan, która wkrótce zostanie księżną Sussex, ma znacznie więcej do zaoferowania rodzinie królewskiej niż mówią krytycy. Myślę, że z Meghan zobaczysz odrobinę magii. To szczypta gwiezdnego pyłu dla rodziny królewskiej. Meghan Markle jest uosobieniem prawdziwej Kalifornijki. Wychowana przez nagrodzonego Emmy ojca i matkę, pracownicę socjalną i instruktorkę jogi. Meghan pochodzi z niezamożnej rodziny. Jej rodzice rozstali się, gdy miała 6 lat. Jej ojciec wygrał na loterii $750,000, co pozwoliło Meghan pójść do Northwestern School na obrzeżach Chicago. Gdyby nie wygrana, nigdy nie miałaby takiej szansy. Ale na pewno byłaby teraz w tym samym miejscu, nawet jeśli nie poszłaby na ten uniwersytet. Meghan jest jedną z nas. Zaczynała jako miła dziewczyna z Los Angeles. Ukończyła kierunek teatralny i stosunki międzynarodowe na Northwestern. Potem została gwiazdą filmową, ale znali ją właściwie tylko fani serialu Suits. Więc Meghan jest niezwykłą dziewczyną jak my, wrzenioną w rodzinę królewską. Jej pochodzenie i stosunkowo dobre życie na zachodnim wybrzeżu zdają się dawać Meghan wyjątkową życiową perspektywę. To oczywiste, że ciężko pracowała na swoją karierę, zanim poznała księcia. Nie ma też powodu do obaw ze strony królewskiego otoczenia o gotowość Meghan do pracy. Jej życiorys sprawia, że zastanawiamy się, skąd czerpie energię. Pracowała jako kaligraf, aby zarobić na życie, biorąc udział w przesłuchaniach w Los Angeles. Przez lata grała pomniejsze role. Jej wytrwałość zaowocowała rolą Rachel Zane w serialu Suits w 2011 roku. Istnieje długa lista rzeczy, które dyskwalifikują ją jako królewską pannę młodą. Ale jeśli zagłębimy się w to, kim jest i co robiła w przeszłości, to okaże się, że naprawdę dobrze pasuje do Harry'ego. Życie aktorki wiele ją nauczyło i przygotowało do tej roli. Panna Markle nigdy nie siedziała w kącie.
Jeśli chodzi o walkę o słuszne sprawy, w wieku 11 lat wygrała bitwę przeciwko krajowej firmie o zmianę jej seksistowskich materiałów. Mniej więcej 1 na 3 reklamy mówi coś, co rani czyjeś uczucia. Pracowała charytatywnie na długo przed poznaniem księcia. Jestem dumna z bycia kobietą i feministką. Niestrudzona orędowniczka praw kobiet, Merkel prowadzi kampanię w tej sprawie w ONZ od 2015 roku. Kobiety potrzebują miejsca przy stole, potrzebują zaproszenia, a gdy nie jest dostępne, muszą stworzyć własny stół. Meghan jest ambasadorką World Vision Canada. Była na misji w Rwandzie. To jest to, co Meghan kocha. Była w to zaangażowana, zanim poznała Harry'ego. Myślę, że to mówi dużo. To jest w niej. Nie udaje. Pracowałem z Meghan nad Global Gift Gala. To duży event w Londynie podnoszący świadomość o organizacjach charytatywnych. Organizacja, z którą współpracujemy, to Coldwell Children. Zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnościami. Meghan była jej gospodarzem i bardzo się zaangażowała. Chce dowiedzieć się więcej o organizacji charytatywnej. Wygląda na to, że Meghan dobrze wpasuje się w rodzinę królewską, wnosząc swój wdzięk, opanowanie i sprawdzoną etykę pracy, a także wrodzoną chęć pomagania innym. Oboje chcemy wprowadzać zmiany, a ponieważ wielu młodych ludzi działa w Commonwealth, myślę, że to właśnie tam będziemy spędzać większość naszego czasu. I to była naprawdę jedna z pierwszych rzeczy, które nas połączyły. To o tym zaczęliśmy rozmawiać, kiedy się spotkaliśmy. Chodziło o różne rzeczy, które chcieliśmy zrobić na świecie i o to, jak bardzo jesteśmy pasjonatami zmian. Dla każdego z obsesją na punkcie królewskiego romansu domysły skończyły się w październiku 2016 roku, kiedy to pojawiła się wiadomość o związku księcia Harry'ego i amerykańskiej aktorki Meghan Markle. Otrzymałam około 15 maili i tweetów naraz, gdy to ogłoszono. Szum wokół tego nieoczekiwanego romansu pobił rekordy popularności. Dowiedzieliśmy się, że jest trochę starsza od niego i jest sławną aktorką. Natychmiast zaczęłam ją googlować. Pomyślałam, że ta dziewczyna jest piękna i inteligentna. To ekscytujące i intrygujące. Meghan była najczęściej googlowaną kobietą w 2017 roku. Tego chciała publiczność. To była ekscytująca historia miłosna. Kiedy wyciekła informacja, że poznali się przez wspólnego przyjaciela, wszyscy chcieli dowiedzieć się, kto nim był. Pojawiło się wiele wskazówek, ale nikt nie potwierdził tożsamości swata. I jeszcze. Zostaliśmy sobie przedstawieni przez wspólną przyjaciółkę. Nie ujawnimy za dużo. I to było dosłownie przez nią, a potem spotkaliśmy się raz, potem drugi, 2 randki w Londynie w lipcu zeszłego roku. Gdy historia ich poznania została zamknięta, królewskich fanów ogarnęła nowa obsesja. Czy Meghan Markle jest tą jedyną? Myślę, że jakieś 3, może 4 tygodnie później udało mi się ją przekonać, żeby przyjechała i dołączyła do mnie w Botswanie. Od razu zabrał Meghan ze sobą do Botswany, aby świętować jej urodziny na glampingu. W 2016 roku stało się jasne, że ten związek był ważny. Według królewskich obserwatorów książę Harry zabrał Meghan na ślub przyjaciela na Jamajkę. Plotki się wzmogły. 3-dniowe jamajskie świętowanie było najlepszą okazją dla Harry'ego, aby przedstawić Meghan swoim przyjaciołom. Okazało się, że oni również się w niej zakochali. Romantyczna okazja stanowiła doskonałą możliwość do okazania sobie uczuć. Mieliśmy dobre 5-6 miesięcy absolutnej prywatności, co było niesamowite. Bardzo wcześnie zdaliśmy sobie sprawę, że zamierzamy się sobie poświęcić i wiedzieliśmy, że musimy zainwestować czas i energię, aby tak się stało. Chyba nie miałaś pojęcia, w jakiej strefie czasowej byłaś przez ostatnie 1,5 roku. Pobyt tu 4 dni lub tydzień, a potem powrót i od razu na plan filmowy. Pobudka o 4 rano w poniedziałek. I prosto na plan.
Media ogarnął szał, gdy pojawiła się informacja, że para po raz pierwszy wystąpi publicznie razem na Igrzyskach Niezwyciężonych w 2017 roku. To wydarzenie sportowe dla rannych weteranów, które książę Harry zainicjował w 2014 roku. Tydzień temu mówiłem wam, że musicie być gotowi, ale nawet ja nie byłem przygotowany na to, czego byliśmy świadkami podczas tych igrzysk. Igrzyska Niezwyciężonych są dla niego osobistym i ważnym wydarzeniem. Kiedy Harry zaprosił matkę Meghan, Dorię Radlan, na ceremonię zamknięcia, było jasne, że ten związek to poważna sprawa i że ma błogosławieństwo Dorii. Chodzi o to, jak inaczej postępują. Przykładowo na Igrzyskach Niezwyciężonych, gdzie Harry pocałował Meghan nie tylko na oczach przyszłej teściowej, ale i całego świata. Spekulacje zmieniły kurs. Teraz wszyscy chcieli wiedzieć, kiedy się zaręczą, czy Meghan zostanie zaakceptowana przez rodzinę królewską i czy królowa pozwoli na taki związek. Myślę, że królowa jest tym naprawdę zachwycona. Bardziej zachwycona jest jedynie faktem, że Harry w końcu zniknie z gry. Myślę, że nie ma powodu, by sądzić, że królowa nie będzie zachwycona tym małżeństwem. Jest oddaną babcią. Odegrała kluczową rolę w życiu młodego Harry'ego po śmierci Diany. Bądźmy szczerzy, jest po 90, więc chcę być pewna, że wszystko jest w porządku, zanim odejdzie. Myślę, że robi to naprawdę dobrze. Stała się o wiele bardziej postępowa i wiarygodna. Pozwoliła na rzeczy, które nie mogły mieć miejsca wcześniej. Rozumie też, że jeśli rodzina królewska ma przetrwać, to musimy zobaczyć, że są nowocześni. Musimy czuć, że możemy być częścią ich życia. Meghan poznała już ojca Harry'ego, księcia Karola i jego żonę Camillę. Zaprzyjaźniła się z księciem Williamem i Catherine, księżną Cambridge. Spotykałem się z nią przez pewien czas i nikomu o tym nie mówiłem. I wtedy William zapragnął ją poznać, tak jak Catherine. Więc wiesz, są sąsiadami. Udało nam się spotkać całkiem sporo razy. Catherine była absolutnie cudowna, niesamowita, podobnie jak William. Fantastyczne wsparcie. Potem odbyliśmy mnóstwo spotkań przy herbacie z moim ojcem. Spędziliśmy naprawdę miły czas, poznając ich. Stopniowo mogłam poczuć się częścią nie tylko instytucji, ale także częścią rodziny. To naprawdę wyjątkowe. Perspektywa spotkania z królową ich stresowała. Nie musieliśmy długo czekać. Kiedy Harry zabrał Meghan na urodzinowe wakacje do Botswany, para wróciła i poleciała do Balmoral. Książę Harry dokonał formalnego przedstawienia królowej w jej letniej rezydencji. To niesamowite móc poznać ją z jego perspektywy. Nie tylko z czcią i szacunkiem do niej jako królowej, ale i miłością do babci. Wszystkie te warstwy były dla mnie tak ważne, że kiedy ją poznałam, miałam tak głębokie zrozumienie i oczywiście ogromny szacunek za to, że mogłam spędzić z nią ten czas. Jest niesamowitą kobietą. W miarę jak związek pary rozkwitał, nadchodziły ogromne zmiany dla panny Markle i jej roli zadziornej prawniczki w serialu Suits. Twórca serialu, Aaron Korsh i jego scenarzyści starannie zaplanowali stopniowe usunięcie Rachel Zane z serialu. To nowy rozdział, prawda? Pamiętajmy, że pracowałam nad moim serialem przez 7 lat, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy mieć taką ciągłość w serialu. Kiedy dobiliśmy do 100. odcinka, pomyślałam, osiągnęłam to i czuję się naprawdę dumna z wykonanej pracy. Teraz nadszedł czas, aby, jak powiedziałeś, działać z tobą jako zespół. Oczekiwanie na zaręczyny wciąż narastało, aż w końcu Clarence House oficjalnie ogłosił, że Meghan Markle zostanie członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Powiedz nam, jak się oświadczyłeś. To będzie później. Było romantycznie? Sama okazja wygeneruje światową oglądalność. Media już to planują. Zostało 5 miesięcy.
Nie umknęło naszej uwadze, że w tym szczęśliwym wydarzeniu brakuje ważnej osoby. Rozmawiałam z byłym królewskim reporterem, który spędził lata fotografując Dianę i zrobił pierwsze zdjęcia Meghan i Harry'ego całujących się w maju ubiegłego roku. Mówił, że takie zdjęcia robił ostatnio za życia księżnej. Diana była uderzająco podobna do Meghan, a Harry uważa, że byłyby świetnymi przyjaciółkami. Byłaby w niebo wzięta. Cieszyłaby się moim szczęściem. Myślę, że mogłyby być z Meghan najlepszymi przyjaciółkami. Dianie spodobałby się sposób, w jaki Harry dorósł. Był nastolatkiem, kiedy jego matka zginęła w wypadku w Paryżu, ale przetrwał to. Jako młody chłopak szedł za jej trumną na oczach światowych mediów, a teraz otwarcie o tym mówi. I w tym sensie jego matka byłaby wyjątkowo dumna. Myślę, że Diana byłaby zachwycona, widząc, jak William i Harry ustatkowują się z idealnymi narzeczonymi. Kate jest tak idealna do roli, którą ma pełnić. I myślę, że Meghan też odniesie wielki sukces. Już udowodniła, że tu pasuje, na wiele sposobów. Sprawiają, że książęta są szczęśliwi i myślę, że to najważniejsze dla Diany. Mówiła, że chce, aby pobrali się z miłości. Diana była bardzo praktyczną osobą, więc byłaby zachwycona, że William znalazł swoją miłość na uniwersytecie. Tak samo nie wywierano presji na Harry'ego, by znalazł miłość. Jako że nie mogę poznać jego mamy, to bardzo ważne jest dla mnie, aby wiedzieć, że jest w tym z nami. Myślę, że poznając ważnych dla niej ludzi, jestem w stanie poznać jej cząstkę. Poprzez nich i oczywiście poprzez niego. Ale książę Harry znalazł sposób, aby zapewnić, że część Diany zawsze będzie obecna. Zaprojektował pierścionek, w którym użyto 2 diamentów jego matki i jego własnych z Botswany. Pierścionek jest pięknym dziedzictwem zarówno dla ich związku, jak i Diany. Pierścionek jest oczywiście z żółtego złota, ponieważ to jej ulubione. Główny kamień pochodzi z Botswany, a małe diamenty są z biżuterii mojej mamy. Chcę czuć, że jest z nami w tej szalonej podróży. Jest piękny i to on go zaprojektował. Niesamowite. Meghan Markle ma szczególny rodzaj blasku. Jej promienny uśmiech i zachowanie mają hollywoodzki urok, ale to ciepło i otwartość zjednują Brytyjczyków. Tego nie da się udawać. To moim zdaniem najważniejsza rzecz w rodzinie królewskiej od wieków. Myślę, że Meghan to najlepsze, co przytrafiło się monarchii od lat. Jest młoda, na czasie, rozumie, czego chcą ludzie i nawiązuje z nimi kontakt w podobny sposób jak księżna Diana. Myślę więc, że to tylko dobrze, że mamy tam Meghan. Ona w pewnym sensie strząsa pajęczyny i przenosi rodzinę królewską w XXI wiek. Nie ma wątpliwości, że elegancki styl Meghan Markle przyciąga uwagę. Jeszcze przed zaręczynami z księciem Harrym stylowy wygląd Meghan przyciągał uwagę świata mody. Odkąd spotyka się z księciem Harrym, nadal nosi swoje ulubione marki, m.in. Madder, Erdem, Line i Misha Nunu. Kiedy po raz pierwszy pojawili się publicznie ogłaszając zaręczyny, miała na sobie biały trencz kanadyjskiej firmy Line. Zamawia stamtąd wiele swoich ubrań. Wyprzedał się w ciągu godziny. W wywiadzie z Harrym, opowiadając o zaręczynach, miała na sobie sukienkę włoskiej firmy. Również wyprzedała się w ciągu godziny. Markle pokazała już, że jej zamiłowanie do mody i przyciągający uwagę styl mogą napędzać jej działalność humanitarną, podobnie jak zmarła matka jej narzeczonego. Kocham Meghan. To niesamowite, że tak różni się od formy brytyjskiej. Jest powiewem świeżości, tak potrzebnym rodzinie królewskiej. Widać to po tym, jak się ubiera, jak nosi spodnie na imprezy, jak układa włosy. W przeciwieństwie do Kate Middleton lub innych członków rodziny królewskiej, którzy zawsze są nienagannie uczesani. Styl Meghan jest często porównywany do stylu jej przyszłej szwagierki. Kate jest kwintesencją brytyjskości.
Będąc na uniwersytecie, nosiła dwuczęściowe komplety i perły. Bardzo w stylu dziewczyny z Chelsea. To jest to, co spodziewasz się zobaczyć w Horse and Hound lub Tatler. Ale nigdy nie zobaczyłbyś jej w dresie i butach Uggs. Podczas gdy ktoś taki jak Meghan dorastał na Uggsach i dresach, ponieważ często była na planie. Przechodziła więc od wyglądu poza planem, raczej niestarannego, do bycia na planie, gdzie błyszczy. Była na wielu ceremoniach rozdania nagród. Była również modelką dla magazynów modowych. Z Kate przez lata widzieliśmy, jak staje się sobą, nosi te kosztowne stroje, podczas gdy Meghan widzieliśmy w podartych dżinsach, wyglądającą bardzo normalnie i przystępnie, gdy szła na ważne wydarzenia, w przeciwieństwie do Kate, która zawsze wygląda perfekcyjnie. Księżna Cambridge słynie również z klasycznego, nowoczesnego stylu, ale mają wiele wspólnego. Obie mają zdolność wpływania na sprzedaż dzięki efektowi Kate i blaskowi Meghan. Jedną rzeczą, którą zauważyliśmy zaczynając od księżnej Diany, a potem Kate i Meghan, jest to, że wszystkie te ubrania i akcesoria są tak łatwo dostępne. Wystarczy wejść do internetu i dowiedzieć się, skąd jest ten top, a tam będzie link. Uważam, że Meghan jak Kate ma wpływ na sprzedaż ubrań. Chcesz zdobyć tak zwany blask Markle? Widzimy to od razu, gdy coś założy. Istnieją modowe blogi poświęcone Kate, konta na Twitterze poświęcone Meghan. Zdążyły już trafić na pierwsze strony gazet dzięki swoim stylom. Kate prezentuje coś, czego ludzie pragną. Meghan coś o wiele bardziej przystępnego dla ludzi. Niektórzy obawiali się, że będą rywalizować, ale wygląda na to, że będą sobie bliskie, podobnie jak inna para królewskich żon. Myślę, że nie da się nie porównywać Kate i Meghan z Dianą i Sarą. Diana była żoną dziedzica, a Sarah Ferguson powiewem świeżości. Zawsze robiła głupie rzeczy, miała świetne poczucie humoru i naprawdę widać to zestawienie między Kate i Meghan, gdzie Kate jest trochę bardziej przygotowana, ma więcej ograniczeń, podczas gdy Meghan jest bardziej zabawna. Jest nowa, młoda i błyszczy. Uważamy, że Meghan pięknie łączy swój luźny kalifornijski styl z nową rolą. To jest coś tylko jej. Uwielbiamy również to, że jej wybory modowe są różnorodne oraz otwarte na nowości. Meghan Markle nosi o wiele więcej gotowych ubrań. Projektanci mody tworzą gotowe stroje, które mogą szybko wyprodukować, sprzedać. Gdy wszystko się wyprzeda, Meghan znów zacznie je nosić, a to zapoczątkuje zupełnie nowy trend w modzie biznesowej. Meghan przedstawia coś, co ludzie mogą dostać od razu, co mogą znaleźć w domu towarowym, czy to Nordstrom, czy Macy's. Uwielbiam kupować online, szczególnie z moim rytmem pracy, na przykład jak mam przerwę. Mówiąc o próbowaniu nowych rzeczy, Meghan jest wielką fanką wina. Jej ulubione wino, Tinanello, dało Meghan nazwę jej byłemu blogowi The Tig. Nazwa pochodzi od wina Tinanello, ale w Stanach trochę zmieniono tę nazwę i mówimy Tignanello. Po spróbowaniu go powiedziałam: o mój Boże, co to jest? Spytałam barmana, co pije. Odpowiedział: po prostu The Tig. Ten moment pokazał Meghan, że żyć to być dociekliwym. Od tego momentu wszystkie aha stały się dla Meghan momentem Tig. Zawsze ktoś mnie pyta o porady dotyczące podróży albo jedzenia, restauracji, czy oczywiście mody. Powiedziałam: pozwólcie mi stworzyć stronę, na której będę miała wszystkie te rzeczy, które są naprawdę atrakcyjne, ale osiągalne. Meghan zauważyła, że najlepszym w odkrywaniu dobrego wina jest przygoda, jaką jest spotkanie z winiarzami. Tignanello nie jest jej jedynym faworytem. Każde czerwone, jak mówi, otwierając się na popularne Pinot Noir z Central Coast. Widzę ją z Harrym na wyprawie po środkowym wybrzeżu. Kręte drogi to piękna sceneria.
Widzę, jak przyjeżdżają i odkrywają różne miejsca. Pinot Noir to szczep. To jedno z tych winogron, które bardzo wciąga. Nic dziwnego, że to jedno z jej ulubionych win. A Pinot Noir z chłodnego klimatu są piękne. Mają takie ładne aromaty. Wiśnie, kwiaty wiśni, trochę malin, czerwonych porzeczek. Chciałabym zobaczyć, jak Meghan i książę Harry się tym rozkoszują. Meghan jest też samozwańczym smakoszem. Jej filozofia dotycząca jedzenia i odżywiania mogła mieć niezwykle pozytywny wpływ na młodych ludzi. Meghan promuje zdrowy styl życia zamiast diety i otwarcie mówi o swoich nastoletnich lękach związanych z wagą i urodą. Uwielbiamy, że jest tak fantastycznym wzorem, ale nie boi się też czasem najeść słodyczy. Jej instynkt humanitarny doprowadził do adopcji Bogarta i Gaja, jej 2 psów. Mam 2 psy, oba uratowane jako szczeniaki. Jeden jest teraz u bardzo bliskich przyjaciół, a drugi w Wielkiej Brytanii od jakiegoś czasu. Podobno psy potrafią oceniać dobrych i złych. Nawet królewskie korgi, zdaniem księcia Harry'ego najtrudniejsza publiczność, przyjęły Meghan do rodziny królewskiej. Przez ostatnie 33 lata byłem obszczekiwany, tym razem wcale. Po prostu leżały mi na nogach podczas herbaty, merdały ogonami. Tym zdecydowanie zapunktowała u królowej. Jednak nie wszystko poszło gładko. Wiele osób zszokowało, że Meghan Markle jest nie tylko Amerykanką, ale także rozwódką. W tym związku miłość jest najważniejsza. Podobnie jak w przypadku króla Edwarda, którego działania być może pomogły tej historii miłosnej. Porównanie Meghan do Wallis Simpson pojawiło się oczywiście w prasie, ponieważ pierwszy raz od 80 lat amerykańska rozwódka wrzeni się w rodzinę królewską. Czasy się zmieniły. Niektórzy widzą analogię do ostatniej sytuacji, w której Amerykanka chciała poślubić członka rodziny królewskiej. Była to oczywiście Wallis Simpson. Pytają, czy to nie niesamowite, jak daleko poszliśmy naprzód? Owszem, ale Edward VIII był królem, gdy chciał poślubić Wallis Simpson. Małżeństwo króla Edwarda VIII z amerykańską rozwódką Wallis Simpson w 1937 roku jest jednym z największych miłosnych skandali w historii Wielkiej Brytanii. Miłość monarchy była tak wielka, że abdykował, aby się z nią ożenić. Edward był bezpośrednim następcą tronu. Zrzekł się go, ponieważ nie był gotowy do bycia królem bez, jak to ujął, pomocy i wsparcia kobiety, którą kochał. Wzięli ślub, zamieszkali w Paryżu i odtąd byli szczęśliwi. Istnieją podobieństwa między małżeństwem króla Edwarda VIII z Wallis Simpson a ślubem Harry'ego z Meghan Markle. Obie kobiety to Amerykanki, ale są też interesujące różnice. Harry wkrótce będzie 6. w kolejce do tronu, więc fakt, że żeni się z amerykańską aktorką mieszanego pochodzenia, 36-letnią rozwódką, jest o wiele mniej znaczący. Meghan jest zupełnie inna, jest rozwódką. Charles i Camilla też są po rozwodach i wzięli ślub. Dla Edwarda ślub z podwójną rozwódką był niemoralny. W obliczu nadchodzącej II wojny światowej Brytyjczycy potrzebowali silnego monarchy. Harry nie jest następcą tronu, nie jest królem. A ponieważ William ma dzieci, nigdy nie będzie królem. Kiedy Edward chciał poślubić Wallis Simpson, był to dosłownie kryzys konstytucyjny. To było absolutnie niepojęte dla ludzi. Jeśli chodzi o to, że Harry chce poślubić Meghan, wiesz, jest daleko w kolejce do tronu. Nie ma obaw, że będziemy mieli amerykańską królową, więc myślę, że Harry ma dużo elastyczności i wolności. Może ożenić się z miłości, a nie z obowiązku. Pojawiło się wiele porównań do Edwarda VIII i Wallis Simpson. Oczywiście to było w latach 30. To była zupełnie inna rodzina królewska, nie do ruszenia.
Wallis Simpson była rozwódką i było kilka interesujących historii z tamtego okresu, ale rodzina królewska rozwinęła się po jego abdykacji. Monarcha odpowiadał przed Kościołem Anglii, a Kościół nie miał czasu na rozwódkę jako przyszłą królową. To było piętno. Mówiło się o tym ściszonym głosem. Nie wiadomo było, czy można się zadawać z rozwiedzioną osobą. To już nie jest piętno, to życie. Ludzie się pobierają, przestają się lubić i się rozwodzą. Dużo się zmieniło od lat 30., kiedy rozwód był źle widziany przez Kościół. Królewska przeszłość jest związana z religią. Nawet Meghan w XXI wieku została ochrzczona dzień przed ślubem. Ale nic nie wstrząsnęło narodem tak jak związek króla Henryka VIII i Anny Boleyn w 1500 roku. Henryk, żonaty z królową Katarzyną Aragońską, uknął spisek, by unieważnić to małżeństwo i związać się z Anną. Buntując się przeciwko sprzeciwowi papieża, poślubił Annę potajemnie. To małżeństwo na zawsze zmieniło kulturę religijną Anglii. Kościół Anglii znalazł się pod zarządem monarchii, a katolicyzm stracił swoją pozycję. Anna Boleyn została ostatecznie oskarżona o cudzołóstwo, kazirodztwo i czary, a następnie spalona, albo odcięto jej głowę. Czasy się zmieniły i nie trzeba szukać daleko. Mamy związek księcia Williama z ukochaną ze studiów Kate Middleton. Harry może dziękować swojemu bratu za stworzenie podwalin dla współczesnego królewskiego związku. To Diana powiedziała Williamowi i Haremu, żeby pobrali się z miłości. I to właśnie zrobił William i wkrótce zrobi Harry. Wyciągnęli wnioski z wcześniejszych ślubów rodziny królewskiej. Widzieli swoją matkę nieszczęśliwą i nie chcieli popełnić tego samego błędu. Zdali sobie sprawę, że mogą być szczęśliwi i zależy to tylko od nich. Królowa Elżbieta też to zrozumiała i dlatego była taka wyrozumiała. Musimy spojrzeć na kobiety, które wybrali. Kate to zwykła kobieta, nie jest arystokratką, a stanowią niezwykle udany związek od 10 lat. Paparazzi nieustannie wytykali jej pochodzenie od górników czy pracowników fizycznych. Teraz jest ukochaną księżną Brytyjczyków. Jeśli chcemy porównywać do kogoś Meghan, to na pewno nie do Kate. Są zupełnie inne. Wprawdzie są w tym samym wieku i zakochały się w książętach, ale to koniec podobieństw między nimi. Amerykańska prasa jest zdeterminowana, by zestawić Kate z Meghan, ale one są bardzo różne. Meghan wrzenia się w rodzinę królewską, będąc sławną aktorką, rozwódką, kobietą z przeszłością. Podczas gdy Kate weszła do rodziny praktycznie z czystą kartą. Jej najdłuższy związek to ten z Williamem. Nie miała pełnoetatowej pracy. Wkrótce będzie matką 3 dzieci. Kate miała ogromny ciężar bycia jedyną młodą osobą z rodziny królewskiej w centrum uwagi, a teraz, gdy Meghan wkracza na scenę, będzie mogła trochę odetchnąć. Cieszymy się, że bajkowy romans Meghan Markle odzwierciedla, jak bardzo zmieniły się królewskie tradycje i czekamy, aby zobaczyć jej blask w dniu ślubu. Gdy pojawi się 3. dziecko Cambridge, Harry stanie się 6. w kolejce do tronu. Jest bardzo mało prawdopodobne, że zostanie królem, więc ma zupełnie inną rolę niż William. Meghan i Harry będą inną parą niż William i Kate. Mają inną rolę i cele, ale obie są znaczące. Harry i Meghan mają tę swobodę, przesuwają królewskie granice bardziej niż byliby w stanie William i Kate. Królowa ma 93 lata, a jej mąż 96.
Są długowieczni, ale nie nieśmiertelni. Więc w następnej dekadzie nastąpią ogromne zmiany, a Meghan i Harry będą na ich czele. Niezależnie od tego, czy będą w cieniu Williama, który może zostać królem, czy jego ojciec zdecyduje, że chce nim być. Czy Amerykanie będą mieli dosyć? Jest tak wiele opcji, że ta nowa grupa rodziny królewskiej będzie kluczowa w nadchodzących zmianach. Te zaręczyny są oznaką modernizacji w rodzinie królewskiej. To pokazało, że są postępowi, że królowa chce, żeby jej wnuki były szczęśliwe. Chodzi o szczęście, a nie protokół. To zupełnie inny czas dla monarchii, a William i Harry nie pozwolą tym starcom w pałacu mówić im, co mają robić. Księżna Diana chciała, by jej synowie dorastali jak normalni chłopcy. Cóż, tacy chłopcy podróżują po świecie, jadą do Vegas i spotykają kobiety z całego świata. Dołączenie Meghan sprawi, że rodzina królewska będzie bardziej przystępna, nie tylko dla Brytyjczyków, ale i Amerykanów. Jest im bliżej do bycia jednym z nas. Po emocjach związanych z zaręczynami, ślub zapowiada się jak z bajki. To naprawdę duża sprawa, ogromny przeskok. Ogromna akcja marketingowa dla Wielkiej Brytanii. To znacznie więcej niż ślub, to zmiana kulturowa. Dworzanie powiedzieli, że chcą być częścią ich radości i szczęścia. Wiemy, że będzie transmisja. Na ślubie Williama i Kate było widać cały królewski przepych. Powozy, kobiety w kapeluszach i tiara dla przyszłej księżniczki. Ten dzień Harry'ego i Meghan będzie równie imponujący. Będą ją oglądać miliardy ludzi. Cały świat będzie oglądał i robił jej zdjęcia. Musi wyglądać idealnie. Na pewno się do tego przyłoży przed tym wielkim dniem. Wiesz, jaka to ogromna zmiana życia? W jednej chwili jesteś zwykłą aktorką, a chwilę później księżniczką Zjednoczonego Królestwa. Pomyśl, będzie oglądana z każdej strony. 360 stopni Meghan. Meghan, jak się czujesz? Bardzo szczęśliwa. Musi myśleć o wszystkim. Świetnie, że ma telewizyjną przeszłość. Wie, że na czerwonym dywanie musi wyglądać świetnie pod każdym względem. Wybór mniejszego zamku Windsor zamiast opactwa westminsterskiego oznacza, że liczba gości będzie ogromna. To będzie interesujące, bo ich ślub nie odbędzie się w Londynie, tylko w pięknym Windsorze. Zastanawiające jest, jak zarządzą tymi ogromnymi tłumami. To miejsce będzie pełne turystów i Londyńczyków chcących zobaczyć rodzinę królewską. Było wiele spekulacji co do osoby projektanta sukni ślubnej Meghan oraz jej listy gości. Wiadomo, że jest na niej wielu przyjaciół i współpracowników. Wątpię, by założyła taką sukienkę jak w serialu. Ona musi dorównać niesamowitej sukni księżnej Kate od Sary Barton. Nawet o sukni Pippi Middleton mówiło się latami. Spoczywa na niej wielka presja. Musi pogodzić tradycyjny brytyjski wygląd z amerykańskim. Style te różnią się od siebie, ale miejmy nadzieję, że królowa będzie zadowolona. Myślę, że pójdzie w ślady Kate. Koronka wciąż jest bardzo popularna i prosta. Ślub będzie na wiosnę, w maju.
ale nie sądzę, żeby miała być zbyt odkryta. Raczej wybierze długi rękaw. Lista gości będzie przedmiotem wielu spekulacji. Królowa kazała na liście umieścić tych, których Harry i Meghan chcą zaprosić. To będzie mniejsze wesele niż Williama i Kate. Oni mieli 2000 ludzi. U Meghan i Harry'ego będzie 800. Fascynujące, kto się pojawi. Meghan wniesie odrobinę Hollywood. Na pewno zobaczymy gwiazdy z Suits i jej przyjaciół aktorów z czasów Hollywood. Ma sławnych przyjaciół, Serenę Williams czy Borisa Beckera. Harry również. Jest blisko z Eltonem Johnem. Podejrzewam, że na ślubie będzie Obama. Co ciekawe, bo Trumpa nie będzie. Harry i Meghan napędzają trochę nerwów w królewskiej gwardii. Podejrzewam kilka odstępstw od tradycyjnego ślubu. Krążą plotki, że Meghan chce wygłosić mowę, co jest absolutnie niezgodne z protokołem. Niezależnie od tego, czego wymagało dotarcie do tego momentu w ich związku, wiemy, że 19 maja 2018 roku bajka Disneya wydarzy się w rzeczywistości. Książę zamieni piękność w księżniczkę. Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytał Maciej Więckowski.